Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Nie tak dawno temu w sekcji komentarzy ktoś zostawił absolutnie fantastyczne pytanie, mianowicie, czy to prawda, że picie alkoholu sprzyja ketozie, sprzyja produkcji ketonów i jeśli tak, to jaki stoi za tym mechanizm? Pytanie mi się bardzo podobało, ponieważ ja uwielbiam mechanizm, uwielbiam po prostu biochemię, uwielbiam to, jak działa ludzkie ciało i holistyczne rozumienie tych wszystkich mechanizmów na tyle, na ile po prostu człowiek ma ten czas i jest w stanie zdobyć tą wiedzę. Oczywiście, jak większość osób, która jest na diecie keto, czy przynajmniej duża część osób na diecie keto, albo osób, które sympatyzują z tą dietą, jest świadoma, że rzeczywiście picie alkoholu będzie sprzyjać produkcji ketonów i będzie sprzyjać ketozie. Oczywiście, nie jest tak, że jakikolwiek alkohol będzie sprzyjać, jeśli ktoś będzie jakieś tam drinki Copacabana z 30 gram cukru pić, jakieś seksy na plaży i tym podobne. Obawiam się, że to nie będzie sprzyjać produkcji ketonów za bardzo. Mówimy oczywiście o czystych alkoholach, także nieważne, czy to jest whisky, czy to jest wódka, czy to jest bimber, który ktoś wyprodukował ze skarpetek, które w jabłeczniku się fermentowały jakiś czas. Chodzi o jakiś tam czysty alkohol. Więc jak najbardziej ponownie będzie to sprzyjać produkcji ketonów. Jaki jest mechanizm? Mechanizm możemy podzielić na 3 części. I oczywiście opiszę szczegółowy mechanizm i zrobię uproszczenie, żeby każdy, że tak powiem, mógł zrozumieć po prostu, na czym to polega. Zanim natomiast do tego dojdę, warto zacząć od tego, jak jest detoksyfikowany alkohol. Osobiście jest to dla mnie bardzo bliski temat, z tego powodu, że to jest pierwszy mechanizm, którego się nauczyłem w życiu. Tak, oczywiście były jakieś tam mechanizmy, szlaki biochemiczne w szkole, natomiast oczywiście jak wszyscy, czy jak większość osób, ja uczyłem się tego na pamięć, odklepałem i nie pamiętałem, bo tak naprawdę zupełnie nie rozumiałem, do czego to wszystko służy. Natomiast zanim w ogóle zainteresowałem się dietetyką i medycyną, jak miałem, nie wiem, tam 25-26 lat, dobrych paręnaście lat temu, to właśnie nauczyłem się tej ścieżki, gdzieś ją zobaczyłem i stwierdziłem, że fajnie to wygląda, imponująco, będzie można komuś właśnie zaimponować. Nie oceniajcie, to jest tok myślenia niepewnego siebie 20-parolatka. I nauczyłem się go i akurat ta wiedza te paręnaście lat już mi towarzyszy i rzeczywiście potem przydawała się na różnego rodzaju szczeblu, że tak powiem, rozumienia innych mechanizmów. Ale przechodząc do konkretów. Jak detoksyfikowany jest alkohol? Alkohol detoksyfikowany jest następująco. Po spożyciu alkoholu zostaje on przekształcany w acetylaldehyd. I ten acetylaldehyd jest przekształcany przy pomocy enzymu, który się nazywa dehydrogenaza alkoholowa. Sam acetylaldehyd jest bardzo mocnym kancerogenem. I to jest oczywiście jedna z takich ścieżek detoksyfikacji alkoholu w ciele, czyli właśnie przekształcanie alkoholu przy pomocy dehydrogenazy alkoholowej w acetylaldehyd. I oczywiście mamy ten acetylaldehyd, nie chcemy go mieć w ciele, ciało dalej zaczyna pozbywać się tego. I drugim, można powiedzieć, szczeblem tej ścieżki jest przekształcanie tego acetylaldehydu przy pomocy innego enzymu, który się nazywa dehydrogenaza aldehydowa, w octan. I octan jest, można powiedzieć, taką odrobiną tłuszczu. To jest jeden z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, czyli jeszcze raz, można to rozumieć jako po prostu drobinkę tłuszczu. I octan oczywiście jest też produkowany, jako ciekawostkę wspomnę, przez całe mnóstwo, olbrzymią część mikrobioty. To jest jeden z takich 3 podstawowych, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Miałem propionian, maślan i właśnie octan. I w procesie właśnie detoksyfikacji alkoholu, czyli alkohol, acetylaldehyd i na końcu octan, powstaje ten krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy. I tutaj jeszcze jedna taka, znaczy nie ciekawostka, bardzo praktyczna informacja. Jeśli ktoś się właśnie zastanawiał, dlaczego istnieje alkoholowe stłuszczenie wątroby, to właśnie dlatego. Ten alkohol będzie koniec końców detoksyfikowany czy przekształcany w octan, a więc w te odrobiny tłuszczu. A ponieważ proces ten dzieje się w wątrobie, no to nic dziwnego, że oczywiście przy długotrwałym spożyciu ta nadmierna ilość tego octanu, tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych będzie odkładać się w wątrobie i powodować jej tłuszczenie i upośledzenie funkcji wątroby. Znamy już proces przekształcania alkoholu czy detoksyfikacji alkoholu, jaka cząsteczka z tego powstaje, więc jeszcze raz octan. I teraz czas na 3 etapy, żeby zrozumieć, dlaczego w tym procesie powstaje właśnie dużo ciał ketonowych. Pierwszym procesem jest to, że spożywanie alkoholu będzie blokować
i blokować wydzielanie insuliny. I stopień zablokowania wydzielania insuliny będzie zależny oczywiście od tego przede wszystkim, ile tego alkoholu wypijemy i oczywiście nie tylko ile wypijemy, ale również jak wysokoprocentowy jest to alkohol. I oczywiście na potrzeby tej chwili mówimy sobie właśnie w kontekście diet ketogenicznych o czystych alkoholach, jeszcze raz nie żadnych likierach i tym podobnych. A więc jeszcze raz, alkohol będzie blokować częściowo albo bardzo mocno wydzielanie insuliny w komórkach beta trzustki. I ten mechanizm jest dosyć dobrze poznany. Dzieje się poprzez jakby otworzenie kanałów potasowych w tych komórkach beta trzustki i blokowanie kanałów wapniowych. A więc pierwszy etap to jest blokowanie częściowe przynajmniej wydzielania insuliny. I tu już powstaje dla nas kłopot, czy dla organizmu potencjalnie, ponieważ insulina jest potrzebna do produkcji i transportu kwasów tłuszczowych. Innymi słowy, jeśli tej insuliny będzie mniej, to usuwanie ciał ketonowych z krwiobiegu będzie utrudnione. A tych ciał ketonowych, jak zaraz się dowiemy, będzie po prostu przy alkoholu więcej. Także pierwszy krok to jest częściowe blokowanie czy upośledzenie wytwarzania insuliny i oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku nadużywania alkoholu, w przypadku alkoholizmu też będzie dochodziło do dalszych patologii, jak po prostu uszkodzenie tych komórek beta trzustki oraz możliwe wykształcenie insulinooporności, które jeszcze bardziej pogłębią ten mechanizm. Drugi etap tego procesu będzie dotyczyć cząsteczki o bardzo mało seksownej nazwie NADH. Czasem jest przedstawiana skrótowo jako NAD+. I rozwinięcie tego, i tylko teraz to rozwinę po prostu, jeśli ktoś chciałby po prostu poczytać o tej cząstce, a tak to będziemy się posługiwać tym skrótem NADH, to jest dinukleotyd nikotynamidoadeninowy. I ta cząsteczka jest potrzebna tak naprawdę w praktycznie każdym procesie, który odbywa się w ciele. To jest cząsteczka, która będzie, można powiedzieć, pełni rolę taksówki i przekazywać elektrony między różnymi cząsteczkami. Także między innymi bez NADH po prostu nie jest możliwa produkcja energii. I ta cząsteczka NADH jest używana w bardzo dużych ilościach w procesie przekształcenia alkoholu w octan. Ona, można powiedzieć, jest jakby tłoczona do wątroby w dużej ilości, żeby tam właśnie w wątrobie pomóc w tym procesie detoksyfikacji. Czyli jeszcze raz, żeby przekształcić alkohol w octan, potrzebujemy dużej ilości tych cząsteczek NADH i one są grupowane w wątrobie. I jeśli one są ściągane do wątroby, to znaczy, że będzie ich między innymi mniej w krwiobiegu, w innych częściach ciała. I te cząsteczki, one są potrzebne również do utleniania kwasów tłuszczowych, czyli jeśli ich nie ma wystarczająco dużo, to nie jesteśmy w stanie utleniać kwasów tłuszczowych. Ciała ketonowe po prostu będą dostępne w krwiobiegu, będą również produkowane w większej ilości. Czyli zauważmy, że mamy takie właśnie dwa główne mechanizmy. Pierwsze, insulina nie jest w stanie regulować tej ilości ciał ketonowych, ale też usunięcie tego dinukleotydu NADH będzie sprzyjać temu, żeby tych ciał ketonowych było więcej. I ostatni, trzeci etap jest znowu powiązany z tymi cząsteczkami NADH, ponieważ nie dość, że mamy blokowane częściowo wydzielanie insuliny, będziemy mieć blokowany proces glukoneogenezy, czyli wytwarzania glukozy w organizmie od nowa. Więc w momencie, w którym właśnie te cząsteczki NADH, one są stłoczone, one są dostępne w większej ilości w wątrobie, właśnie tam będą blokować w znacznej mierze ten proces glukoneogenezy. I to będzie, można powiedzieć, kolejny taki powód, dla którego właśnie spożywanie alkoholu będzie prowadzić do znacznie większej ilości ciał ketonowych. I warto wspomnieć oczywiście, jakie są tego konsekwencje w kontekście diet ketogenicznych, ale też picia alkoholu w mniejszej czy większej ilości. Pierwszy aspekt spożywania alkoholu na dietę ketogeniczną, można powiedzieć, jest przynajmniej częściowo pozytywny. Opowiadałem o tym w innym filmiku, że spożywanie alkoholu, i to nie na dietę ketogeniczną, po prostu jest w stanie w niewielkim stopniu, ale zwiększyć insulinowrażliwość, między innymi obniżyć poziom insuliny nadczo i oczywiście teraz już znany jest ten mechanizm, bo opisałem go w tym filmiku, jest w stanie w wielu badaniach zmniejszyć, jeszcze raz mówimy o niewielkich ilościach, stany zapalne. Możemy traktować alkohol jako stresor tak naprawdę, mimo że
w tym po prostu całym ciągu powstaje kancerogen, acetylaldehyd, to wielu naukowców i uważam nie bez powodu, uważa, że właśnie w tych mniejszych ilościach alkohol jest po prostu stresorem, który tak naprawdę, jak wiele innych stresorów, choćby ciepło, zimno i tak dalej, jest w stanie pchnąć organizm właśnie na tą ścieżkę, żeby wytwarzał między innymi różnego rodzaju endogennych, a więc produkowanych wewnętrznie antyoksydantów. I oczywiście też to jest coś, co może nas pchnąć głębiej w ketozę albo pomóc wejść w ketozę. Oczywiście nie polecam tak naprawdę spożywania alkoholu podczas adaptacji do diety ketogenicznej, ale na pewno jeśli ktoś już byłby na takiej diecie, to jest czas. Może to popchnąć głębiej w ketozę albo pomóc wejść w tą ketozę ciut szybciej. Można powiedzieć, jest to taki dziwniejszy zamiennik, nie wiem, tego oleju choćby MCT. Drugi może być potencjalnie negatywny. I kiedy on może być negatywny? W momencie, w którym wypijemy więcej alkoholu i ktoś jest w głębokiej ketozie już. Bo jeśli ktoś już jest na diecie ketogenicznej dłuższy czas i rzeczywiście bardzo restrykcyjnie pilnuje tej diety, mianowicie to spożycie węglowodanów nie przekracza więcej niż 40, 30, 20 gram, albo po prostu tych węglowodanów nie ma, bo na przykład jest na diecie karniwora, to oczywiście trzeba być świadomym, że w tym przypadku będzie występować tak zwana pseudoinsulinooporność. To znaczy, że ciało będzie reagować m.in. na spożycie węglowodanów, dostarczenie cukrów, podobnie jak w przypadku cukrzycy. Tak, to znaczy jest bardzo wysoki skok cukru, usunięcie go, nadmiaru tej glukozy z krwiobiegu trwa dosyć długo. Natomiast nazywa się to pseudoinsulinooporność z bardzo prostego powodu, ponieważ ona jest niepatologiczna, ona ustępuje po prostu po jakimś czasie. Natomiast tak długo jak występuje, można powiedzieć, możemy traktować ciało, jakby rzeczywiście miało przez ten tydzień, przez te 2 tygodnie, szczególnie bym powiedział, to trwa w większym natężeniu około tydzień, jakby miało cukrzycę. A to znaczy, że duże spożycie alkoholu w tym przypadku może spowodować wystąpienie lekkiej kwasicy ketonowej, jeśli to byłby, oczywiście mówimy o w takim porządnym piciu, tak? Nie wiem, ktoś sobie walnie butelkę wódki 0,7 albo pije 2 dni jakiejś większej ilości, bo jest na przykład wesele i pije się jednego i drugiego dnia i cały czas, no właśnie, ta dieta, jeśli chodzi o węglowodany, jest pilnowana. Także występuje to niebezpieczeństwo. I oczywiście właśnie największym niebezpieczeństwem jest po prostu wystąpienie kwasicy ketonowej w przypadku spożywania alkoholu. I można powiedzieć, to ryzyko jest właśnie pogłębione jeszcze raz, jeśli ktoś znajduje się w głębokiej ketozie i zacząłby po prostu pić dłuższy czas i większej ilości alkoholu, albo większej ilości alkoholu. Takie typowe objawy kwasicy ketonowej to jest na przykład oddech Kussmaula, czyli to jest taki głęboki i szybki oddech. Może być zaczerwienienie na twarzy, może być odwodnienie organizmu, szybko występujące zmęczenie, bóle brzucha i wymioty, majaczenie, oczywiście, że to można powiedzieć, to jest takie typowe majaczenie alkoholowe. Oczywiście o tych objawach, jeśli kogoś to interesuje, polecam sobie przeczytać, natomiast będą występować te objawy i one są powiązane właśnie ze zwiększonym stężeniem ciał ketonowych w krwiobiegu, ponieważ ciała ketonowe mają odczyn kwaśny. Czyli właśnie dochodzi do kwasicy, do nadmiernego zakwaszenia organizmu. I tak jak często się mówi, właśnie powiedział ludzie, którzy tam nie bardzo mają dużo wspólnego z jakąkolwiek nauką, że nie wiem, diety zwierzęce zakwaszają organizm. Nic nie zakwasza organizmu tak naprawdę. Jedyne przypadki zakwaszenia organizm absolutnie fantastycznie, będę to opisywać w osobnych filmikach, jest w stanie regulować pH absolutnie każdej komórki w ciele, łącznie z krwiobiegiem. Ci to pH właśnie tam pH w krwiobiegu musi wynosić między 7,3 i 7,4, czasem się podaje 7,25 do 7,35. Aż tak w wąskim zakresie jest utrzymywane pH na przykład krwiobiegu. I rzeczywiście jest utrzymywany bez problemu, bo jeśli dochodziłoby do zasadowicy albo kwasicy, tak jak w przypadku właśnie kwasicy alkoholowej, to objawy są naprawdę bardzo, bardzo paskudne i z miejsca wiadomo, że coś złego się dzieje. Oczywiście ryzyko wystąpienia tej kwasicy
alkoholowej będzie szczególnie zwiększone nie tylko w przypadku osoby, która zacznie pić duże ilości alkoholu czy długo i znajduje się już w głębokiej ketozie, tylko również u osób na przykład odwodnionych, które nie dojadają, są zaburzenia poziomu elektrolitów i oczywiście w praktyce tak naprawdę tyczy się to praktycznie tylko i wyłącznie alkoholików, osób, które po prostu wiele dni nie będą jeść, praktycznie nie będą spożywać żadnych płynów poza alkoholem i oczywiście to jest 99% wszystkich osób, wszystkich pacjentów, którzy lądują w szpitalach z kwasicą alkoholową. Natomiast, ponieważ ten mechanizm produkowania większej ilości ciał ketonowych poprzez spożycie alkoholu, to jest jednocześnie też ten mechanizm powstawania kwasicy alkoholowej, tylko po prostu ten mechanizm produkcji ciał ketonowych, który występuje na przykład po 1-2 drinkach. Tutaj, jeśli będzie spożycie alkoholu występować dłuższy czas, będzie w stanie prowadzić bezpośrednio do kwasicy ketonowej. Natomiast jeszcze raz, osoby, które po prostu są w głębokiej ketozie, polecam absolutnie nie spożywać większej ilości alkoholu, że tak powiem, z biegu. Najpierw po prostu warto wyjść z tej ketozy i jeśli ktoś i był w tej ketozie dłuższy czas i występuje potencjalnie ta pseudoinsulinooporność, to warto właśnie wtedy najpierw odczekać z 2 tygodnie, wyjść z tego i dopiero wtedy można pójść na weselę i popić sobie 2 dni. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli masz pytania związane z tym tematem, interesują Cię inne ścieżki, żeby omówić mechanizmy, daj mi znać w komentarzach. Jak zawsze polecam moje kursy, przede wszystkim flagowe, przede wszystkim Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z. Ostatnio robiłem dosyć dużo update'ów, między innymi, które pokazują mi, jak korzystać z tych nowych narzędzi sztucznej inteligencji, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć przyswajanie materiału. Ja wiem, że ja się szybko uczę, zajmuję się tym od parunastu lat, ale po prostu te narzędzia nawet moje tempo nauki podkręciły parę razy, co wydawało mi się niemożliwe, ale jest to coś cudownego. Polecam również drugi kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, żeby nie wydawać pieniędzy na aplikacje, podręczniki, fiszki i tym podobne, czyli jak raz na zawsze nauczyć się języka, uczyć się języka samodzielnie i oba kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną. Jeśli interesują Cię właśnie zagadnienia z dziedziny języków obcych, pamięci, analizy badań, polecam otworzyć opis, rozwinąć go i tam kliknąć w mój newsletter, gdzie można się zapisać, bo wysyłam po prostu artykuły właśnie tam na moim blogu, czy właśnie na mojej stronie o takiej tematyce. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu na samej górze. Tym razem nie ma badań naukowych, ponieważ to są tak mechanizmy dobrze znane w medycynie, to nie jest, że tak powiem, nic kontrowersyjnego. Można sobie samemu poszukać takich rzeczy. I na końcu, jeśli interesują Cię informacje, które omówiłem w tych i innych filmikach i chciałbyś ściągnąć je w formie gotowych fiszek, które możesz po prostu z miejsca otworzyć i zacząć powtarzać i zapamiętywać te informacje, to polecam rozważenie zostania patronem kanału. Kosztuje to 40 zł miesięcznie. Jest dostęp do fiszek z tego filmiku i poprzednich parudziesięciu filmików, jak i forum prywatnego forum, gdzie odpowiadam na pytania. Jeśli ktoś potrzebuje, że tak powiem, mieć większą gwarancję, czy mieć gwarancję odpowiedzi na pytanie, to właśnie warto rozważyć zostanie patronem. Niestety nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby odpowiadać na wszystkie komentarze, bo już przy tej wielkości kanału jest tego za dużo. Dobra, dzięki pięknie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia bardzo, bardzo niedługo w